Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, szanowni wszyscy tu obecni. Pozwólcie, że w imieniu własnym, w imieniu zarządu Koła Łowieckiego Bażan w Siemianowicach Śląskich powitam wszystkich myśliwych myśliwskim pozdrowieniem Dasz Bur. Ja życzę wszystkim polującym dużo zwierza w kniei, celnych strzałów, przede wszystkim bezpiecznego polowania. Szczegóły polowania omówi kolega łowczy. Proszę kolego Jarku o omówienie i poprowadzenie tego polowania. Witam Dasz Bur, witam wszystkich. Koleżanki i koledzy, mam okazję dzisiaj właśnie z kolegą Wiesławem Adamusem poprowadzić polowanie. Planujemy generalnie 2 mioty metodą szwedzką. Zgodnie z rocznym planem łowieckim zostaje u nas w łowisku do pozyskania następująca ilość zwierzyny. Jeleń, byk, w sumie mamy jeszcze 11 sztuk, natomiast zakontraktowane mamy 7 sztuk. Jeżeli chodzi o jelenia łanie, mamy do pozyskania w sumie jeszcze w planie rocznym 19 sztuk. Jeleń ciele 4 sztuki. Jeżeli chodzi o jelenia byka, wiadomo, że strzelać mogą tylko osoby z uprawnieniami selekcjonera. Jeżeli chodzi o pozyskania dzika, mamy bez ograniczeń, natomiast jak będziemy podnosili dziki, od razu będziemy je tak samo znakowali. Tutaj mamy umowę z weterynarią, tak więc od razu będziemy dziki znakowali. I dziki tak samo będziemy patroszyli ze względu na bioasekurację. Tutaj na miejscu mamy zabezpieczenie wszystko do bioasekuracji. Na miejscu, bo będziemy polowali na zwyżkach i ambonach, na miejscu, jeżeli ktoś by miał strzał, zwierzyna by nie była podniesiona od razu, zaznaczamy miejsce ze strzału wstążką. I kolega Wiesław może to od razu, albo przy losowaniu może od razu. Krótkie omówienie miotów. Będziemy mieli 2 takie duże mioty metodą szwedzką z wysiadek i ambon. Pierwszy miot około 300 hektarów. Są to tereny leśne. Drugi miot będzie około 280 hektarów. Tak samo wszystko tereny leśne, wysiadki i ambony. Słuchajcie, w takim razie prosiłbym teraz o rozlosowanie stanowisk. Słuchajcie, bo jest nas fajna grupa. Dziękuję tutaj zarządowi za zorganizowanie polowania. I u nas jest tak, że w tamtym roku robiliśmy też takie polowanie na Mazurach. Niektórzy z uczestników byli tutaj na tym polowaniu. Mamy taki, no nie wiem jak to nazwać, ale powiedzmy myśliwską zabawę. Rzucamy do kapelusza, kto oczywiście chce, rzucamy do kapelusza po stówce. Każdy uczestnik i ten, kto strzeli lisa, zgarnia całą pulę. Jeżeli padną lisy 2, pula dzielona jest na 2, jeżeli 3, na 3. Więc niektórzy oczywiście polowanie jest komercyjne, polowanie jest płatne, więc nie ma tutaj Przemka, który był młodym myśliwym, bo powiem szybciutko, w tamtym roku na Mazurach 5 razy strzelał do watachy dzików, nie trafił nic. Za 2 minuty po wataszy dzików szedł lis, od razu ciachnął. Także i powiem wam, że to jest taka fajna zabawa. Kto oczywiście nie chce, nie musi udziału brać. Natomiast ja z racji tego, że no, u nas to się stało tradycją, to zacznę. Akurat mnie tu kolega Marek już wspomógł. Wyciągniemy sobie stówkę, poprosimy jednego z kolegów o kapelusz. No to życzymy udanych łowów. Proszę o sygnał. No jesteśmy na stanowisku, mamy ambonę na zrębie, tam są młodniki, w zasadzie to nie jest rąk, tylko uprawa. Jesteśmy na lewej flance, wchodzimy na górę i zaczynamy pędzenie. Słuchajcie, wszyscy już stanowiska zajęli, byliśmy ostatni, już padło kilka strzałów, wszystkie strzały są jakby za plecami kamery z tamtej strony, ale coraz bliżej nas. Ostatni strzał padł, nie wiem,
może 4-5 stanowisk stąd. Jest cicha nadzieja, że ta zwierzyna się w tą stronę przesuwa. A to jest właśnie urok polowania szwedzkiego. Polujemy siedząc spokojnie na zwyżkach. Ta zwierzyna się przemieszcza z reguły powoli, szczególnie połowa, bo dziki, wiadomo, jak dziki się poderwą, pójdą, no to już idą, nie? Natomiast jelenie przesuwają się oddział po oddziale, słuchają, co się dzieje i wtedy jest dużo łatwiej wybrać odpowiednią sztukę do strzelenia i ten strzał jest przede wszystkim bezpieczniejszy, bo strzelamy ze zwyżki lub z ambony. My mamy fajne miejsce, bo z jednej strony uprawa, z drugiej strony też, tu jest taki cypel, został starodrzew przez leśników nie wycięty, za plecami mamy młodnik, więc jest nadzieja, że coś będzie chciało do tego młodnika się przemieścić. Widoczność super, w lewo widzimy 80 metrów, w prawo widzimy, myślę, że ponad 200, natomiast strzelać możemy, powiedzmy, do tej pierwszej firanki drzew. Ale pierwsze strzały już były i to było tych strzałów kilka, no a naganka dopiero co ruszyła. Więc myślę, że to jest takie strzały po zajęciu stanowiska, gdzieś komuś jelenie się pokazały, bo one nie są jeszcze ruszone. Więc czekam, aż psy i naganka zaczną robić swoją robotę. Ej, op! Dawać naprzód, heja! Ej, op! Ej, op! Dobre psy! Dobre psy! Pierwszy miot się skończył, nie widzieliśmy nic. Ale tak musi być. Ale powiem wam jedno, że ambona, która tutaj jest, bardzo, bardzo solidna. Co do ilości strzałów, o, chyba koledzy dostrzeliwują. Co do ilości strzałów, no myślę, że było około 60. Zobaczymy, jaki efekt z tego będzie. Duża powierzchnia, 300 hektarów, typowo szwedzko. Także słychać jeszcze strzały. Myślę, że podkładacze lub myśliwy, który strzedł ze zwyżki, dostrzelił sztukę. Idziemy na przerwę i zapraszamy na drugi miot.
Jak, Kamil? Grochówka wybitnie dobra. Bardzo dobra. Nie no, może wiem, powinieneś być nawet. Jak? Pyszna. To najważniejsze. Smacznego. Czy 8 ma tu jedno? 8? To się nie wyjdzie. No, widzę złom. Co się udało pozyskać? Łanie strzeliłem, także jestem zadowolony. Pierwszy miod udany. Święty Hubert podarzył. To gratulacje. Dziękuję. Tu obok też strzeli kolega. Zbanie i cielaka strzeli. No to gratulacje. Dziękuję bardzo. Dzieci ma ustawionych. Skusił się i Słuchajcie, zrobimy sobie przeliczenie myśliwych, żeby nam się żadna sztuka nie zgubiła w lesie. Dawać naprzód. Ej, op! Dawać, heja! Ej, op! Dawać, heja! Ej, op! Dawać, heja! Ej, op! Dobry pies. Naprzód. Co się udało pozyskać? To ty na tych łąkach siedziałeś? Tam na samym końcu. No, ale to my słyszeli tę kanonadę. Dwie łanie i cielaka.
Koleżanki i koledzy, przede wszystkim chcieliśmy podziękować za bezpieczne polowanie. Na resztę podziękowań potem będzie czas, natomiast teraz meldunek. Na chwilę obecną w Pokocie mamy 10 sztuk łani, jednego byka przede wszystkim, 10 sztuk łani i cielaka. W łowisku jeszcze szukamy, są do podniesienia przynajmniej 2 łanie i to na chwilę obecną, jeżeli chodzi o Pokot. I teraz poprosimy o sygnał jeleń na rozkładzie. I teraz najprzyjemniejsze rzeczy. Królem dzisiejszego polowania został kolega na stanowisku 18 Damian Markowski. Zapraszamy kolegę. I zapraszamy kolegę ze stanowiska 23 Ryszard Zagórski i kolega stanowisko 32 Adam Otulak. No to zaczniemy z tej strony. Gratuluję. No i słuchajcie, Gratuluję. gratulacje. No i takie najbardziej zaszczytne miejsce hodowcy. Zapraszamy kolegę, no kogoś musieliśmy wytypować. Zapraszamy kolegę ze stanowiska 25 Wacław Składam. Dobrze mówię? Szanowna koleżanko, szanowni koledzy, dziękujemy za udział w polowaniu, za bezpieczny udział, za zachowanie bezpieczeństwa. Dziękuję wszystkim tu obecnym na gance, kolegom z podwozy, koledze łowczymu, wicełowczymu. Także bardzo, bardzo dziękuję. Daszbur. Słuchajcie, z mojej strony chciałem podziękować tak samo przede wszystkim za bezpieczne polowanie wszystkim myśliwym. Za pomoc tutaj tak samo w organizacji, słuchajcie, troszkę to czasowo też zajęło, żeby to wszystko przygotować. Tutaj koledze wicełowczemu tak samo wielkie... Również nawzajem będziemy sobie dziękować. Ale przede wszystkim dzisiaj tak samo na gance, psom, no super robota, jeżeli chodzi o poszukiwanie też postrzałków, w miocie praca psów. Praca na ganki, słuchajcie, no mioty bardzo duże, no po te 300 hektarów naprawdę trzeba się troszeczkę nachodzić. Bardzo dziękuję tak samo wszystkim kolegom, którzy no teraz nawet do tej pory jeszcze podnoszą zwierzynę. Może jeszcze uda się, że będziemy dotrze to na Pokot. Ale tak samo wszystkim kolegom, którzy nam tutaj pomagali zbierać zwierzynę, tak? Wszystkim generalnie, którzy tutaj brali udział w tym polowaniu. Sygnaliście tak samo, dziękujemy bardzo. No i koledze Kamilowi tak samo dziękujemy za pomoc w organizacji. No, słuchajcie, rozeszło się to szybkim echem. W momencie zgłoszenia, wystawienia na Facebooku, tak, Kamil, Twoich informacji, no słuchajcie, to było kilka godzin i dosłownie mieliśmy zajęte wszystkie komplet, tak, stanowisk. Grzesiek do mnie zadzwonił już na drugi dzień, weź to usuń, bo już nie będę odbierał telefonu. 9 rano o 17 to było puszczone, chyba 9 rano było już i chyba z 8 osób, co w rezerwie czeka, nie? Co ino, daj znać, jak ino ktoś wypadnie. Także... Dobrze, ogólnie wszystkim bardzo dziękujemy. Jeżeli kogoś pominąłem, przepraszam, ale już w tych emocjach troszkę zmęczenie tak samo się teraz udziela. Generalnie zapraszamy za chwilę na biesiadę spokojnie, zabezpieczyć sobie broń na poczęstunek.
Idę oddać. Zacznij od nas. 100 zostanie. To wypłatę dostaliśmy. Tak. Mamy wypłatę. Nie wiedziałem, że Kamil płaci, żebyśmy polowali. Dzięki, że płaci. Ale jak w oczy patrzeć. To słuchajcie, to w takim razie zostaje nam odegrać sygnał dashboard i zapraszamy na wspólną biesiadę.